No mamy gramofon oczywiście, gramofon musi być w każdym zestawie, mam 3 zestawy, ale mam tutaj jedyny zestaw, gdzie jest kompakt. Dlaczego mam tutaj kompakt? Z tego względu, że kompaktu słucham tylko jak kroję cebulę. A kroję cebulę tutaj niedaleko mam kuchnię. Do pomidorów nie używasz kompaktu? Już do pomidorów nie, ale do cebuli, tak? A często kroisz cebulę? No dosyć często. Czyli często jest ten kompakt używany. Dosyć często jest używany. I tu mamy Sansui z lat chyba 60. nawet jeszcze. Ale piękne. Ale zobaczcie jak to jest w ogóle z drewna wszystko. To nie jest plastik, tylko drewno. Nie wiem jak oni to wycięli z drewna. Powiem wam szczerze, że to jest bardzo ciekawe. No i tutaj mamy, a też w ogóle mamy Tiaka, no dobry odtwarzacz kompaktowy, ale tu jest przedwzmacniacz gramofonowy Interference, który jest produktem polskim, bardzo polskim, bo został stworzony we Wrocławiu przez niejakiego Włodzimierza Furkę i jego współpracownika. Bardzo dobry przedwzmacniacz, to jest przedwzmacniacz lampowy. One są po prostu czytelne, bardzo selektywne, prawda? To też jest ważne. Natomiast przejdziemy gdzie indziej, przejdziemy do innych po prostu moich 3, jeszcze 2 innych, dobrze? Ale myszki cię prześladują. Masz... Tak, myszki mnie prześladują. Nawet mata z myszką. Mata jest z myszką, tylko że to nie jest biała myszka, tylko czarna myszka, ale to prawdopodobnie dlatego, że do zielonego tła bardziej pasuje czarny. Chyba tak. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Drodzy widzowie, dziś spotykamy się z legendą Mieczysław Stoch we własnej osobie. Jak tutaj na początku rozmawialiśmy, jestem takim mikroradkiem Mietka Stocha. Bo ja mam tylko 2,5 tysiąca płyt, a Mietek ma tutaj 25 000. No więcej, prawie 40 000 to jest właśnie... To jest ten pół mikro. Pół mikro Mietka Stocha jestem. Tak jest. A to w ogóle było bardzo ciekawe, bo to mój kumpel Grzesiu Piwko wymyślił, który, no on to wymyślił właśnie, że gdybym na przykład też powiększył swoją kolekcję o połowę, to byłbym 1,5 Mietka, stałbym się 1,5. Świetna miara. Nie, no fajne, bardzo sympatyczne. To ja od razu poproszę w komentarzach widzów, żeby napisali, niech się sami pomierzą w komentarzach. Tak, na przykład, tylko jak ma ktoś na przykład pół płyty albo coś, to co będzie? To niech sprawdzi w internecie. Nanomietek. Nanomietek Stoch. Nanomietek, tak jest. No bardzo fajnie, bardzo ciekawe. Mietek, jak to wszystko się zaczęło? Musimy od tego zacząć. Wiesz co, jak to się... No tak jak chyba każdy ktoś tam w dzieciństwie czy później, ale to zazwyczaj chyba tam w szkole średniej to się zaczyna, kiedy nasze pasje się jak gdyby krystalizują, kiedy one się w jakiś tam sposób konstytuują, bo to nie jest tak, że to od razu jest, nie? Ale zawsze to skądś jest. To znaczy ta estetyka zawsze skądś mamy. To nie jest tak, że estetyka bierze się znikąd. Tak samo te wszystkie wartości, one się zawsze biorą, zawsze one są zastane. I to jest ciekawe, że wartości nie można wywnioskować z rzeczywistości, ani z materii. I tu się materialiści i właśnie oni się mylą. Zawsze są zastane. I dlatego my to bierzemy właśnie z dzieciństwa. Gdzie się rodzimy, nie wybieramy sobie, gdzie się rodzimy. Nie wybieramy sobie też, nie wiem na ile sobie też kształtujemy nasz los, ale nie wybieramy sobie naszego losu najczęściej. No i mnie się wydaje, że u mnie to było tak, że no, większość tych estetycznych jakichś takich inklinacji czy właśnie fascynacji pochodziło z dzieciństwa. Między innymi właśnie należałem do zespołu góralskiego, byłem ministrantem, w związku z tym organy, polifonia i tak dalej. No i później to się zaczęło, kiedy, no i radio. Było naprawdę na bardzo wysokim poziomie, mimo że to była komuna, ale wydaje mi się, że mieliśmy radio naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To było takie okno na świat wtedy też. To było takie okno na świat, a poza tym przecież było jeszcze Radio Luxemburg, którego się też słuchało, było Radio Wolna Europa, którego się też słuchało, ale głównie Radio Luxemburg to był też bardzo takie fajne okienko, które pamiętam, to dochodziło do nas z takimi falami, bo to było chyba na średnich czy na długich falach, już nie pamiętam. To takimi falami tam dochodziło. I ja pamiętam, to wszystko się słuchało. I to było takie fajne, takie ciekawe, bardzo ciekawe, jakby to powiedzieć, taka inspiracja, którą czerpiemy właśnie z dzieciństwa. Ja pamiętam z bratem, zaczęliśmy słuchać
słuchać dosyć wcześnie. Zaczęliśmy kupować płyty no, wtedy, kiedy mieliśmy pierwsze jakieś tam kieszonkowe. Pierwsze kieszonkowe pojawiły się, kiedy zaczęliśmy po prostu pracować, czyli to było już no, pod koniec szkoły podstawowej, w 8 klasie, później w 1 klasie szkoły średniej. Mieliśmy, pamiętam, grobowce, kopaliśmy w Zakopanem. To ciężko było chyba. Była ciężka, bardzo ciężka praca, ale to była znakomita, bardzo fajna rzecz, bo bardzo dobrze płacili. To był znakomity zarobek. Ja pamiętam, w 2 tygodnie mogliśmy zarobić wtedy tak jak były 3 pensje po prostu normalne. W związku z tym mogliśmy sobie za 2 tygodnie kupić na przykład magnetofon kasetowy, Unitry zresztą, który wtedy kosztował, ja nie wiem, 4000 czy coś takiego. To było naprawdę bardzo duże pieniądze wtedy, ale coś takiego było. No i wtedy myśmy zaczęli kupować też płyty. Pierwszą płytę, pamiętam, to się wstało w kolejce, to nie było tak, że po prostu się szło i kupowało. A to było, pamiętam, to był Niemen Enigmatic, to bardzo fajna płyta była, bardzo dobra i tam też była kolejka ogromna i myśmy sobie właśnie to kupili, ale jedną z pierwszych płyt również z klasyki muzyki poważnej, pamiętam, to były Corellego Concerti Grossi. Taka była z Bogdanem Warhalem, ty pewnie też pamiętasz. No, było na opusie słowackim, zresztą opus słowacki to był właśnie taka, no jak gdyby, to był słowacki, a suprafon był czeski. Ale kiedyś była Czechosłowacja, to nie była Słowacja i Czechy, ale była Czechosłowacja. W związku z tym to jak gdyby było, było jak gdyby jedno, nie? Ale to było też bardzo fajne, bo Bogdan Warhal, on stworzył taką orkiestrę kameralną, bardzo dobrą orkiestrę i on tam grał jako prymista, a jednocześnie dyrygował z pulpitu. Był przy pulpicie dyrygenckim, a jednocześnie grał na skrzypcach i stamtąd dyrygował tą orkiestrą. Bardzo fajne wykonanie, bardzo dobre. Myśmy od tego zaczęli po prostu i to tak to się zaczęło. Wszystkie zakamarki zobaczymy. Wszystkie zakamarki zobaczymy. Dlatego, że nas pies Mietka tak polubił, że pozwala nam na wszystko. Tak jest. Ten pies w ogóle też uwielbia muzykę, uwielbia przede wszystkim fortepian i bardzo lubi Mozarta, sonaty fortepianowe. Uwielbia. No. Tak, prawda, Taro? Tak, idziesz, Taro, z nami? Już ledwo, że tak powiem, wstaje. Ale to jest cudowny pies. Prawda? Cudowny pies. No, idziemy. Taro, siadł, usiądź sobie, tak. Idziemy. Chodźcie. Najpierw idziemy na dół. Tylko się zastanawiam, czy tutaj po prostu będziesz robił po raz ten... Nie, to tylko przebitki zrobiłem. Tak delikatnie tylko. Powiedz mi, wszystko przesłuchałeś? Nie, coś ty. Nie przesłucham i nie przesłucham. Ale powiem wam jedną rzecz. Najfantastyczniejsza rzecz w tym, bo oni mówią, po co tyle płyt, to przecież nie przesłuchasz i tak dalej. Dobrze, ale ja mam wybór. Jest wolność, nie? Jest więcej wolności, więcej możliwości, nie? Im więcej możliwości, tym więcej swobody, więcej wolności. I to jest to, co nam daje właśnie pewnego rodzaju jakby to komfort, prawda? Że sobie podchodzisz, wybierasz, nie czekasz na nic. Nie, ale wiesz co, łapię się na tym już też sam, pomimo że jestem tam jedną mikrą Mietkiem z kolekcji, bo czasami usłyszę jakiś utwór w radio, jak jadę autem. No i później szukasz. I wracam do domu i mówię, ale ja to mam. I wyciągam z półki i wieczorem sobie, włączę. O to właśnie chodzi. A pamiętasz swoją pierwszą płytę? No więc to były te pierwsze płyty. Kupione? Tak, kupione. Natomiast pierwsze płyty w ogóle, które się u mnie w domu pojawiły, to były pocztówki dźwiękowe. Mój brat był starszy, tam 10 lat starszy, razem z siostrą, bo ja miałem 2 siostry i 2 braci. Jeden brat bliźniak, to jest Bronisław, którego pewnie już niektórzy kojarzą. No tak. Trudno nie kojarzyć takiego... który jest ojcem Kamila Stocha. Natomiast mam jeszcze brata starszego, który notabene w 1968 roku był wyrzucony ze studiów. No i mam siostrę jeszcze starszą też. Oni mieli Bambino, taki stary gramofon, gdzie tam grali właśnie z tych pocztowych. Ja pamiętam, no właśnie tam było był i folk, ale była i Przybylska, ale były też Beatlesi na przykład. No, było bardzo ciekawe. Ja ostatnio w radio grałem nawet z pocztówki Rolling Stonesów. No widzisz, o to właśnie chodzi. No tam wychodziło wszystko, po prostu co było w Radiu Luksemburg. Ale to było bardzo fajnie, to było też niesamowite. I tam
przy takim Bambino. I to było właśnie ledwo, co tam grało, ale tak jak się ludzie bawili przy tym. Niesamowite. Jak wyobraźnia działa, jak to wszystko, prawda? No i to Bambino to też Boże się pożar. No przecież to wiadomo, było to tam ledwo co grało, nie? Ledwo co się ruszało, ale to było fajne, fantastyczne. Zresztą mam takie Bambino jeszcze gdzieś tam w piwnicy. A jak się narodziła ta miłość do japońskich wydań? No bo wiadomo, że pewnie nie wszyscy widzowie wiedzą, więc ja powiem, że chyba masz największą kolekcję japońskich wydań w Polsce. Znaczy, może mam też bardzo dużo japońskich wydań, zwłaszcza głównie jazzu, jeżeli chodzi o jazz, ale mam też na przykład płyty, które wydaje mi się, zaraz opowiem o jednej z takich płyt, jak się narodziło. Ja w ogóle uważam, że płyty wszędzie są fantastyczne. Były fantastyczne płyty również u nas w Polsce. Były płyty bardzo fajne nawet na melodii radzieckiej tak zwanej. Były bardzo fajne płyty na suprafonie, na hungarotonie. Były bardzo fajne płyty we Francji. Tam było kilkanaście bardzo różnych wytwórni i to wspaniałych, cudownych. Jedne nawet bardzo malutkie, jak chociażby Discophile Française, czy Astere, czy jakieś inne. Na przykład były też w Anglii bardzo dużo bardzo dobrych wytwórni, między innymi Decca, to jest Decca, Columbia, ale też były odnóżki Decca, jak Loiselier, które w ogóle też powstało najpierw we Francji, czy po prostu, czy Largo na przykład. To jest w ogóle kapitalna rzecz. I dlatego ja uważam, że w ogóle powinno się jednak rozgraniczyć, że i w Japonii były też fantastyczne wytwórnie, ale tak, co jest ciekawe, w Japonii większość wytwórni, które były, na przykład His Master's Voice, czy Columbia angielska, czy Deutsche Grammophon niemiecki, czy Westminster na przykład amerykański, wszystkie miały swoje przedstawicielstwa w Japonii. Co to znaczyło? To znaczyło to, że w Japonii tłoczyli osobno, jak gdyby na swój własny użytek, na japoński rynek właśnie te płyty. I te płyty nie można było ich importować, w związku z tym, że był jak gdyby chroniony ten rynek wytwórni, że tak powiem, które były jak gdyby gałęziami, że tak powiem, tych wytwórni oryginalnych. I dlatego też to było normalne, dlatego że oni bronili swoich jak gdyby interesów. Nie byłoby sensu tłoczenia na przykład płyt, gdyby można było na przykład oryginały w tym samym czasie ściągać. W związku z tym był zakaz. To było ciekawe też, bardzo ciekawe, że w Japonii na przykład, jeżeli tam pojawiła się płyta His Master's Voice z tym pieskiem Niperem, to oni wycinali tego pieska i dopiero można było jego w jakiś tam sposób sprowadzić. To było też bardzo ciekawe, bardzo dziwne, ale tak było. I co się okazuje? Okazuje się, że niektóre wytwórnie, tak jak Decca na przykład, to był London w Japonii, i oni otrzymywali matryce, oryginalne matryce. I nacinane one były na przykład w Anglii. I one otrzymywali te matryce, a ponieważ oni mieli bardzo dobry granulat, mieli tak zwany pure vinyl, w związku z tym te ich produkcje były bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie. Możesz wyjaśnić to nazewnictwo? Bo jak ktoś zaczyna zbierać japońskie płyty, to... Pure vinyl to jest granulat, który zazwyczaj on jest przeźroczysty i tam dodaje się tam po prostu jakiś tam, na przykład był czerwony winyl, dodawało się tam czegoś innego. Ale do czerwonego winyla, który był bardzo, bardzo fajny, dlatego że on był taki, jakby to powiedzieć, on był miękki. W związku z tym bardzo dobrze odzwierciedlał matrycę. Ale oni dodawali jeszcze antystatu, czyli tak zwanej... Toshiba chyba wprowadził. Tak. To Toshiba wprowadził. I te płyty są w tej chwili bardzo drogie, dlatego że po pierwsze one się bardzo szybko zgrywały. To znaczy, ponieważ był miękki granulat, w związku z tym przy bardzo dużym jak gdyby użytkowaniu tej płyty, czyli kiedy na przykład był, kilkaset razy przegrana ta płyta, w związku z tym ona zostawiała już ślad po prostu. Ona się zgrywała. Natomiast dlatego później przeszli na czarny winyl, bo ona była twardsza i w związku z tym nie tak łatwo się zgrywała. I dziś czerwony winyl na przykład, który jest w bardzo dobrym stanie, Beatlesi, na przykład pierwszy Please Please Me kosztuje tam bardzo dużo pieniędzy, prawda? Ja widziałem u kolegi Abbey Road. Ale też to wszystkie płyty bardzo droga. Raz mi udało się kupić 2 płyty, przypadkowo w Japonii, w jakichś pakietach, które okazały się właśnie tymi Toshibami czerwono-wiśniowymi. Właśnie. Ale wiesz co to było? To były takie boksy ze składankami jazzowymi. To mnie zupełnie zaskoczyło, bo w opisie nie było napisane, że to jest ta Toshiba właśnie.
Ale tak, ale to się zdarzało. Zdarzyły się również Frank Sinatra, Louis Armstrong na przykład. Niektóre płyty jazzowe też się pokazywały tam na tym. Ale co ja chciałem zwrócić uwagę, że płyty, które były tłoczone z oryginalnych matryc, w Japonii były naprawdę na bardzo wysokiej jakości. Natomiast na samym początku oni nie umieli nacinać matryc. W tym sensie, że oni na przykład troszeczkę minimalnie, jak gdyby mieli inklinację do podwyższania. Na przykład niskich tonów, na przykład minimalnie ich w jakiś tam sposób podwyższania. W związku z tym te niskie tony u nich, jeżeli się na przykład pod Blue Note na przykład porówna oryginalne amerykańskie, to tam tego dołu jest o wiele więcej, aniżeli na japońskich tworach. Ale dlatego, że oni robili sami matrycę, czyli sami nacinali i później te tłoczenia były zupełnie inne niż na przykład amerykańskie oryginalne tłoczenia. I według mnie rzeczywiście te tłoczenia, które oni robili z oryginalnych matryc, są naprawdę super. Natomiast później, w latach 70. już się nauczyli, już robili to bardzo dobrze. Natomiast w latach 50., 60. to im to bardzo różnie wychodziło. Ale w latach 50., 60. był ten czerwony winyl, który mnie bardzo, bardzo przekonuje. I wydaje mi się, że są płyty, nawet z klasyki, które mają taki bardzo, ja bym powiedział, taką przestrzeń z jednej strony bardzo dynamiczną, tak jak na taśmie, a jednocześnie taką ciepłą, czyli to było czegoś, czego nie ma na przykład na cyfrze. Czyli nie ma tego powietrza, tej przestrzeni takiej, kiedy się czuje, że jest taka przestrzeń, która jest przyjazna. Może tak. No i to jest to drugie twoje pomieszczenie. To jest drugie pomieszczenie, gdzie tutaj jest właściwie w sumie chyba najwięcej, no to jest największa ilość płyt i najwięcej, że tak powiem, jest pod ręką tych, których ewentualnie chciałbym przesłuchać, do których się wraca, ale też mam niektóre rzeczy podwójne rzeczy, które wnoszę też tam na górę, bo tam mam chyba najlepszy odsłuch, najlepszą konfigurację odsłuchu. Tutaj jest z kolei o tyle fajnie, że że można usiąść, jest tutaj wygłuszone wszystko, jak nie wiem, zwróćcie uwagę, nie ma kompletnie pogłosu, z tego względu, że tu jest naturalnie, nie ma po prostu ekranów akustycznych, a to wszystko jest dookoła, są płyty, w związku z tym one cudownie, jak gdyby, jakby to powiedzieć, tworzą jak gdyby tą akustyczny ekran, który jest naturalnym akustycznym ekranem. Druga sprawa jest też taka, że tutaj mamy to samo, tu jest interferenc tak samo przez wzmacniacz, ten lampowy, który jest produktem, mamy Pioneer japoński, już nie pamiętam, który to jest, jaki to jest numer, ale można sobie to sprawdzić. Tutaj jest wzmacniacz lampowy Egovox. Bardzo ciekawa historia też z tym z tym wzmacniaczem, bo to był prototyp stworzony przez polskiego takiego maniaka również. On się nazywał, jak on się nazywał? Zaraz sobie przypomnę. Teraz sobie przypomnę. I ponieważ on stworzył prototyp, później oddał to Chińczykom. Chińczycy próbowali stworzyć jak gdyby produkcję tak zwaną masową tego wzmacniacza i stworzyli tak zwaną próbną serię i w próbnej serii było tylko 80 tych wzmacniaczy i ja mam dwa właśnie te wzmacniacze u siebie. A sprzęt też na przykład, tak jak magnetofon masz deka, to z Japonii, czy gramofon ściągałeś? Czy w Polsce kupujesz? Nie, to są z Japonii. Nawet mam, wiesz co, oryginalne na 110 V, widzicie, tam jest ten. A, i masz transformator taki. Tak, transformatorek. Dlatego, że oni mają tam na 110 V, tak, a my mamy na 220. W związku z tym musi być. Ale piękny Pionier. No, fajny, bardzo fajny. No. Bardzo piękny. Chyba 50. I wkładka jest Grace, czyli ta jedna z takich, Koetsu to jest jedna z takich lepszych wkładek. Ma obudowę właśnie szklaną, to jest bardzo ciekawe w ogóle też rozwiązanie. Bardzo ładnie gra, ale to jest zupełnie inna inszość. A kolumny? A kolumny są Electro Voice'y. Z tym, że one są zrobione przez Pawła Nowaka. To jest też, pewnie go znasz. Na pewno on jest też fotografem. Bardzo fajny gość w ogóle, bardzo bym powiedział i spolegliwie, a jednocześnie warto mu zaufać, bo jest człowiekiem, który jest bardzo rzetelny, a jednocześnie cenowo, że tak powiem, nie świruje. Jest konkurencyjny jeszcze. Tak.
Jest. O, i widzę, i Queen masz, i Pink Floyd pod I ręką. Pink Floyd pod ręką. I to jest też, zobaczcie, to jest Floyd, ale z tymi, ze wszystkimi tymi, nie? O. Poczekajcie, ja cenę tutaj zdejmę. To jest... Dobra. Zobacz, widzisz, to są najciekawsze naklejki. To są najrzadsze, dlatego że oni zazwyczaj to było na folii robione i zazwyczaj wszyscy ściągali to po prostu. I w tej chwili to jest najdroższe. Sama płyta nie jest taka droga, ale to jest najdroższe, jeżeli to jest kompletne. No i tam był oczywiście plakat jeszcze i pocztówka. No Japończycy się kochają w takich wydaniach bogatych. W takich gadżetach. No. To też buduje cenę płyty. I też to, poszukiwanie przez kolekcjonerów, tak? O to właśnie chodzi, o to Bo zachowane te inserty, wkładki, plakat czasami, naklejka. Oczywiście. To jest też jedno z pierwszych wydań Milesa Davisa, Sketches of Spain. To już było oczywiście na Sony, bo Sony miały układ właśnie z tym, z Kolumbią amerykańską. Nie mylić z angielską. To są dwie różne zupełnie wytwórnie fonograficzne. Z tą cyfrą to też czytałem w jednym z twoich wywiadów, że jak się słucha cyfry, to podobno 1 półkula mózgu tylko pracuje, a jak analogu to 2 półkule. No właśnie, to są twoje słowa. Tak, to w ogóle widziałem w Japonii właśnie, była taka audycja telewizyjna. Zresztą to był chyba jedyny taki moment, kiedy widziałem takie dokładniejsze badania na ten temat. Bo to nie było tak, że to akurat cyfra wchodziła, to były lata 90. A oni są bardzo szczegółowi, oni są bardzo analityczni. W związku z tym oni podeszli do tego bardzo, bardzo poważnie. W związku z tym zaczęli właśnie badać, jaki jest wpływ na mózg nasz, właśnie cyfrowych zapisów dźwięku i jak to się w ogóle ma w ogóle do naszego odbioru jako takiego. I rzeczywiście coś oni tam na przykład pokazywali, że encefalografu stosowali na przykład i okazuje się, że okazywało się, że fale uspokajające alfa się nie pojawiają, nie tworzą się w mózgu, kiedy słuchamy na przykład cyfry, że rośliny nie reagują na przykład na cyfrę, a na analog reagują. To też było to tam właśnie słyszałem. A w ogóle patrzę i po prostu oczom nie wierzyłem wtedy, bo przecież takich badań nie było u nas, nie? To jest bardzo ciekawe też, żeby takie badania. Oczywiście niektórzy powiedzą, to jakieś bujanie słonia w karawce, nie, to jakieś tam farmazony i tak dalej, ale mnie się wydaje, że to by było fantastyczne zrobić takie badania. Naukowcy robią jakieś tam różne, jakieś takie niesamowite badania, a tutaj by było bardzo ciekawe to. Tak, tym bardziej, że cały czas ludzki mózg nie jest odkryty. To właśnie, nie oczywiście, że tam mówią właśnie, że chyba tam 90% jeszcze nie jest odkryte naszych możliwości. Japończycy już zaczęli, chociaż jeden krok zrobili. Ale jeden krok już zrobili. Ale co się okazuje, był jeszcze taki jeden Japończyk, który, wyobraźcie sobie, robił taki eksperyment, że do szklanki wody mówił bardzo różne słowa, bardzo przyjazne, bardzo piękne, albo bardzo złe i bardzo takie, bym powiedział, odraczające. I co się okazało, później to zamrażał i później badał molekuły. I co się okazało? Okazało się, że jak mówił ciepłym głosem, właśnie takim i przyjaznym, molekuły były przepiękne. A jak mówił właśnie takim głosem bardzo, bardzo złym, bardzo wściekłym wręcz, molekuły były bardzo brzydkie i nieładne. To też świadczy o tym, że jeżeli woda reaguje, prawda, na falę, przecież w ogóle dźwięk, jeżeli na przykład byśmy go zdefiniowali jako coś, co jest dotyk na odległość przecież, nie? Bo to nie jest tylko coś, co słyszymy, ale coś, co również czujemy. W związku z tym, jeżeli byśmy tak to zdefiniowali, to przepraszam bardzo, ale na pewno to jakoś na nas działa. To nie jest tak, że nie działa, nie? I jeżeli na przykład, jeżeli byśmy popatrzyli też, że inaczej fale te się, pojawiają, czy tam zachowują w powietrzu, na przykład jeżeli chodzi o cyfry, jeżeli chodzi o analog, to wydaje mi się, że to by był też bardzo fajny eksperyment i pokazanie, w jaki sposób to działa. To kiedy się u ciebie pojawiła ta miłość do japońskich wydań? Znaczy do japońskich wydań w ogóle to mi się pojawiła wtedy, jak byłem w Japonii, bo tam wtedy dopiero zacząłem. Studiowałeś? Studiowałem to, ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, gdyby nie Japonia, to ja bym, to był boom, bo to był boom gospodarczy. I wtedy
No i mało tego, i pokazała się możliwość sprowadzenia płyt, ponieważ już nie było płyt, już tam nie tłoczyli, w związku z tym oni mogli sobie No właśnie, sprowadzać dlaczego, w którym płyty. roku oni przestali tłoczyć? 80. lata? Nie, oni Później? jeszcze później. Oni jeszcze w 90 latach tłoczyli płyty. Oni to były... A dziś wrócili do tłoczenia, czy już nie? Oczywiście są tłoczni, to bardzo dobre tłocznie. Bardzo dobre tłocznie. Z tym, że jest jeden wielki problem z nacinanym matryc. Kiedyś nacinano matrycę, były dwa rodzaje nacinania matryc, czyli nacinanie bezpośrednio z taśmy, oczywiście wszystko bezpośrednio z taśmy matki, która była nagrana. To było tak, albo direct mastering, direct metal mastering tak zwany, czyli to była już technologia, która przez Teldec została wprowadzona, zdaje się, w latach później, w latach 70., a do tej pory był tak zwany, najpierw nacinano na coś bardzo takiego woskowatego niemalże, czyli na przykład była matryca nacinana na coś miękkiego, później była galwanizacja, kilkukrotna i później dopiero z tej galwanizacji powstawała matryca do tłoczenia płyt. Natomiast direct metal mastering było tak, że było od razu na metalową matrycę było nacinane. I prawdopodobnie to już było zastosowane właśnie w Japonii. Niektórzy mówią właśnie, że przy tej wcześniejszej technologii, że więcej było szczegółów, że rzeczywiście przy miękkim tym, no to jest też logiczne, że jak jest miękki materiał, to on odzwierciedla więcej, prawda? Natomiast z kolei przy direct metal mastering to było coś takiego, że tam było z kolei większa dynamika. Największa dynamika jest w tej chwili przy cyfrze, bo tam jest po prostu zrobiona... Skumulowane. Znaczy tak, tam jest kompresja. Kompresja prawda? duża. Kompresja i w związku z tym, no ale z kolei tam jest magma. Tam nie ma tej cudownej, takiej pięknej, jakby to powiedzieć, dywersyfikacji planów akustycznych. Nie? Czegoś takiego nie ma. Ale tam właśnie pokażę może kilka płyt japońskich, dobrze? Jasne. I coś o nich opowiem. Oczywiście. A to jest Revoxik. To jest Revoxik, tylko on był troszeczkę upgrade'owany. Ale też bardzo fajny. Z tym, że nie mam czasu. Używasz czy nie? Nie używam. Póki co jeszcze nie używam. Nie mam czasu. Po prostu. Ale też widzę piękna biblioteczka o jazzie. No jest. Bo i Desperado, ale Stańko nie tylko, bo i... mamy, tu mamy, zobaczcie, to jest bardzo ciekawe rzeczy. To są japońskie rzeczy. Na przykład To jeszcze raz europejski się potknął. To jest na przykład europejski jazz. Po japońsku oczywiście. To jest, słuchajcie, mapa wszystkich sklepów winylowych w Tokio. Wyobraźcie sobie. A możemy ją pokazać? Tak, oczywiście. Ale to był 90. Byłeś we wszystkich? We wszystkich, no prawie we wszystkich. Słuchajcie, wiecie ile było sklepów w 93 roku? Zgadnijcie, w samym Tokio. 2000? No nie, tyle to nie było. Ale było około 500. To też sporo. No, bardzo dużo. 500, ale samych winylowych, nie? I słuchajcie, to jest na przykład, widzicie, każdy sklep opisany. Co, jaki Asortyment, ile płyt mniej więcej. Niesamowite w ogóle. Bo ty czytasz po japońsku i piszesz. Tak. Piszę to nie, ale czytać trochę czytam. Tutaj jest na przykład bardzo fajny też płyty o jazzie europejskim, między innymi o polskim jazzie również tutaj. O rosyjskim jazzie. Japończycy kochają polską kulturę. No bardzo. Wajda, jazz. No super. Progresywny rock. Oczywiście. Między innymi progresywny. Kino też polskie. Tak, kino polskie. To jest też, co tam jeszcze? No tu mamy jazz taki, ten bardzo słynna książka. To jest Price Guide na przykład, który był wydany na początku lat 90. No to już mamy z konkursów chopinowskich i tak dalej. Mam dużo rzeczy. Tu jest rok progresywny z kolei, o roku progresywnym. Bardzo ciekawa książka, też japońska. Encyklopedia oczywiście, 1001 albumów muzyki klasycznej, ale nie polecam. Tam nie zgadzam się z 90% tego, co tam jest. Tak? Przechodzimy dalej, tak? Przechodzimy dalej, idziemy dalej. No to prowadź. Chodźcie, idziemy. Kaszę. Tu jest właśnie, słuchajcie, tu jest te 4 rysunki, które zrobiła żona Barskiego. O! No. Jazzowe. Tak. Oczywiście. Kontrabas, Tak, bo ten Barski też zbiera płyty właśnie. Też ma bardzo dużo płyt. O rany, ale tu masz płyt.
Ale tu widzę, tam już z daleka już nie będziemy wchodzić, ale widzę, że masz też takie wydania. To są wszystko opery. Opery. Tam są opery i tam głównie właśnie dekka jest. Dużo dekki jest, bardzo dużo jest właśnie oryginał. I przeważnie są pierwsze wydanie. Przeważnie wszystko pierwsze wydanie. Niesamowite. Dalej. No tutaj Powiem też... ci, że czuję się tutaj jak w takiej piwniczce, gdzie by były drogie wina. Wiesz Taki co? klimat to ma. Wiesz co, ktoś mi zaproponował, żeby zrobić wiesz co, taki cykl z murowanej piwnicy Miecia Stok. To ja bym zrobił z winylowej piwnicy. No nie, albo z winylowej. Chodźcie, idziemy dalej. A propos płyt japońskich. Oczywiście jest mnóstwo bardzo fajnych płyt, ale ja w tej chwili chciałem tutaj przedstawić tylko może kilka takich bardzo ciekawych. Nano kolekcji. No nie, może nie, bo one już w tej chwili mam już dosyć sporo z serii na przykład Super Analog Production. To była już w latach 80. stworzona seria. Bardzo ciekawa seria. Oni używali tylko produkcji dekki angielskiej. Dekka angielska, wiadomo, to był znakomita w ogóle wytwórnia. Tam był Kershaw, to był dyrektor tej wytwórni, który prowadził tak zwany teatr wyobraźni, czyli on wprowadził taką zasadę nagrywania płyt, że jak gdyby jak w teatrze, czyli jak normalnym po prostu w operze, gdyby się to działo, czyli by stworzył tak zwane ruchome mikrofony, prawda, czyli te mikrofony jak gdyby wędrowały za śpiewakami, za tymi, którzy występowali w danym spektaklu. I co się okazało? Okazało się, że oni wtedy zaczęli też jak gdyby naturalnie się zachowywać. I w związku z tym ta cała gra aktorska jak gdyby wychodziła. Tego oczywiście nie było widać. Ale też jest fantastyczne to w płycie właśnie, że czasami ona nas uwalnia od sceny. Daje nam fantastyczną możliwość wyobraźni, wolnej wyobraźni. Czyli my mamy jak gdyby taką inspirację, czystą inspirację. I to jest też piękne w płycie gramofonowej, że, bo czasami też jest tak, że w tej operze, jeżeli jest niezbyt ładna dziewczyna, ale pięknym głosem i jeszcze do tego dosyć takich pokaźnych gabarytów, w związku z tym to jest zamach na naszą wyobraźnię. Jeszcze śpiewa o miłości, prawda? W związku z tym jest to różnie. A w płycie możemy sobie po prostu to wszystko wyobrazić inaczej. Tak, możemy sobie tam podłożyć i tak dalej. W każdym razie Decca stworzyła tą fantastyczną, genialną tą naturalność sceny akustycznej, którą później oczywiście to wszystko było słychać na płycie. Mieli też znakomitych realizatorów i właśnie te realizacje wzięła na swój warsztat Super Analog Production. To był człowiek, który właściwie pracował właśnie w Toshibie. Zrobił coś w rodzaju takiej wytwórni, taką serię wydawniczą i co się okazało? Okazało się, że oni zrobili taśmy, brali oczywiście bezpośrednio z dekki i nacinali matrycę bez ekwalizerów i bez filtrów. Bo zazwyczaj filtry były po to, żeby na przykład dynamika nie była zbyt duża, żeby igła po prostu nie wypadała z rowku. Bo jeżeli na przykład by była zbyt duża dynamika, ale ponieważ była tu rzeczywiście duża dynamika, tak jak właściwie na taśmie, bo była bez filtrów i bez ekwalizerów. Ekwalizery też tam właściwie w sumie to, żeby nie było na przykład zbyt głośno, zbyt cicho i tak dalej w pewnych momentach, żeby to wszystko wyrównać. I oni zrobili taką serię, która była nieprawdopodobna pod właśnie tym względem, że miała jak gdyby całą tą, jakby to powiedzieć, właściwości taśmy. Czyli miała tą dynamikę, miała tą przestrzeń, miała tą niesamowitą akustyczną selektywność, ale z drugiej strony miała również tą dynamikę niesamowitą, jak na taśmie. Ale żeby to osiągnąć, musieli wprowadzić 200-gramowy winyl, bo że musiały być growki tak głębokie, żeby ta igła
ta dynamika po prostu tej igły nie wywracała do góry nogami. I to była niesamowita. I tu jest jedna z tych płyt, to jest Keong Hwa Chung, to była taka koreańska skrzypaczka, która w tej chwili jest bardzo droga na właśnie oryginalnych dekkach, ale to też jest bardzo drogie. Natomiast to jest też bardzo ciekawa jest historia z tą skrzypaczką, bo matka jej w południowej Korei sprzedała dom i kupiła jej Stradivariusa. I dzięki temu wygrała konkurs. Konkurs skrzypcowy razy ex aequo z Isaakiem Sternem. Na pewno znacie Isaaca Sterna. Tak. Ja oczywiście ją wolę od Isaaca Sterna, ale to jest inna inność. W każdym razie ona wygrała wtedy konkurs i podpisała kontrakt z Dekką. I to jest ta jedna z tych płyt. I teraz tak, pytałeś o obi. Obi to jest ten pasek. To jest po japońsku pasek po prostu. Jego to kimona. Do kimona dokładnie, ale to nie tylko, bo na przykład jest obi nawet do tego, do spodni też jest obi, prawda, do pasek, to jest po prostu pasek. Dlaczego oni wymyślili pasek? Dlatego, żeby nie ingerować w szaty graficzne. Bo wyobraźcie sobie teraz tak, to wszystko jest po japońsku, prawda, tutaj na obi. Czyli na tym pasku jest wszystko po japońsku. Natomiast gdybyśmy go wyjęli, bo można go wyjąć, to nie jest po prostu jakby to przyklejone. I nadrukowane, i nie jest też przyklejone. Można to po prostu wyjąć, to obi. I to mamy oryginalną szatę graficzną, czyli mamy oryginalną okładkę, taka, która była. W związku z tym można sobie było to zrobić. Natomiast większość w Japonii, oni nie czytali, nie znali angielskiego. W związku z tym oni musieli mieć oryginalny po japońsku opis. W związku z tym wymyślili coś takiego jak właśnie opis. Zwróćcie uwagę, że wszystko jest po japońsku właśnie na obi. Nie ma nic po japońsku na oryginalnej szacie graficznej. Dlatego jest obi, właśnie po to jest sprowadzony. To jest też bardzo fajne, bardzo ciekawe, bo jest to szacunek dla jakby kompozycji, dla artystycznego wizerunku, prawda, jako całości. To jest też bardzo fajne. Następną płytą z tej serii jest też Rostropowicz, ten półpolak. Właściwie jego ojciec, dziadek był zesłańcem Sybiru, tak samo jak zresztą Szostakowicz. Dziwne, że właśnie tych dzisiaj nie grają dalej, bo podejrzewam, że właśnie oni się nadają na to, żeby w polskich mediach oni istnieli, ale to jest inne inszość. To było arpeggione, przepiękny utwór Schuberta, który został skomponowany na specjalny instrument, który się nazywał arpeggione, ale dzisiaj już tego arpeggione właściwie nie ma. Jest chyba, zdaje się, jedno nagranie na winylu, które też mam, które na oryginalnym instrumencie, natomiast większość jest na wiolonczeli wykonywanych. I tu mamy Rostropowicza z kim? Z Britenem. I to też jest jedno z takich, w tej chwili jest bardzo droga płyta, to już chyba $700-800 kosztuje. To już sporo jak na winylu. To już jest sporo, tak. Ale to jest płyta właśnie, którą zrobił właśnie Super Analog również. Super Analog, który brzmi rewelacyjnie, brzmi fantastycznie i też jest bardzo ciężko do zdobycia. Bardzo ciężko. Inną serią wydawniczą, która w Japonii, ale nie tylko, ale na świecie uzyskała niezwykłą popularność, to był tak zwany Three Blind Mice, czyli 3 ślepe myszki. Three Blind Mice po angielsku, TBM, to jest po prostu skrót. Tak to się nazywa. I tak się nazwała ta wytwórnia. Bardzo ciekawe jest to, historia tej wytwórni. To było tak 3 facetów. Jeden był reżyserem dźwięku, jeden był od nieruchomości, w związku z tym miał trochę kasy. A jeszcze, inwestor tak zwany. A jeszcze jeden był taki właściwie główny, jak gdyby taki freak od marketingu. Wizjoner. Tak. I słuchajcie, i wyobraźcie sobie, ale co to znaczy Three Blind Mice? W ogóle tu jest, zobaczycie, to są 3 ślepe myszki. Myszka, po japońsku biała myszka, to był dominanta znaczeniowa była tak jak u nas coś w rodzaju jak biały kruk. Czyli i oni uwielbiali winyle właśnie. I oni byli wariatami, absolutnie kompletnymi wariatami na tym punkcie. W związku z tym też zbierali po prostu te ślepe myszki, czyli te białe myszki właściwie, albo białe kruki. No i tym się oczywiście tym później między sobą oczywiście chwalili. I postanowili zrobić wytwórnię fonograficzną. Wytwórnię fonograficzną, która oczywiście zajmowała się tylko jazzem, ale co się okazało? Okazało się, że oni chcieli zrobić to w jakiejś niesamowitej jakości.
I zrobili, słuchajcie, na najwyższej prędkości taśmy puszczali na 75 mm na sekundę. Czyli to jest prędkość jakaś, no nieprawdopodobna, kosmiczna prędkość. I na 75 mm na sekundę nagrywali na tej taśmie i później dopiero nacinali bezpośrednio z tej taśmy od razu, żeby się nie demagnetyzowała. To brał taksówkę facet po prostu od razu po nagraniu, żeby się, ani tam sekundy nie czekał, po prostu wariaci kompletnie. I jechał do tego do nacinania, bo oni nie mieli w swoim studium nacinarki. Tam, gdzie nacinali tę matrycę i od razu tłoczyli płyty. I to był między innymi, to był tam Hisao Suzuki, trio, no to był ich, w ogóle grał też w kwartecie właśnie na kontrabasie. Zresztą świetna płyta, Blow Up. Ja pamiętam, to była płyta, kiedy na jakimś sprzęcie ją prezentowaliśmy, już nie pamiętam. To było chyba w Sobieskim. Jakiś sprzęt, jakieś takie niesamowite kolumny. Po prostu podłoga zaczęła drżeć. No, jest niesamowite. Ale jedną z takich płyt, które bardzo lubię z tej serii, to jest Girls Talk. Bardzo fajna płyta. Jedna z takich moich ulubionych właśnie z tej serii. Ale no i tu jakość jest po prostu rzeczywiście rewelacyjna. Jest dużo wznowień w tej chwili, ale powiem Ale szczerze, też sygnowane tym logo? dokładnie tym samym, ale powiem wam szczerze, że lepiej brzmią te oryginały. Dlatego jeżeli już chciałbym komuś coś polecić, albo to jednak mimo wszystko bardzo warto jest jednak bliżej oryginału, czyli oryginalne płyty z lat, kiedy została stworzona taśma matka. Im bliżej taśmy matki, tym większe prawdopodobieństwo, że płyta jest no, w bardzo dobrej jakości. To są oryginalne Tanoje, 15-calowe. Wow. Takie były w Abbey Road Studio, właśnie tam, gdzie Beatlesi nagrywali. Dokładnie to były monitory. Dokładnie te same monitory w Abbey Road Studio, jak nagrywali to Beatlesi. I rzeczywiście Beatlesi to brzmią znakomicie, ale ponieważ te głośniki mają znakomitą średnicę, to bardzo dobrze odtwarzają klasykę. Bardzo fajnie. I teraz tak, obudowę zrobił mi taki Marek, cudowny w ogóle człowiek, cudowny stolarz, który sam sobie robił przez 15 lat też do Tanoi. Tak. I słuchajcie, ja po prostu cud, bo jak zdobyłem te głośniki, to myślałem, że były coś takiego jak Westminstery, taka obudowa gotowa już do tego do kupienia. I wyobraźcie sobie, ale były tak z jakiejś klejki zrobione, nie wiadomo co. A on, wyobraźcie sobie, przez pół życia eksperymentował. Okazuje się, że jakaś białoruska sklejka musi być, bo ona trzyma te parametry, bo ona była taka jak kiedyś w 50 latach. Teraz w tej chwili już tych sklejek nie ma, nikt takich nie robi. I wyobraźcie sobie, naprawdę one grają cudownie. Mamy tak samo Egovox tutaj, tu mamy Torensa, TD 3321, ale to jest bardzo dobra wkładka Dynavector. Mam też Zyxa w tej chwili, który mogę go też podpiąć. Mam tutaj Step Upa Dynona, no i interference mamy tutaj też przedzmacniacz. Trzeci przedzmacniacz gramofonowy. I piękny Akai. I piękny Akai, czyli szpule. Nie? I kapelusz, żeby nie zapomnieć skąd pochodzisz. Tak jest. Bo mieszkasz w Warszawie, Kapelusz ale... Żmyracki. Wiecie, dlaczego tu jest piórko w ogóle noszą tylko ludzie, kawalerowie niezamężni. Czyli ty nie możesz założyć. Ty już nie możesz założyć. No nie mogę. Musi być tylko zamknięte. I tu też wszędzie płyty. I tu są wszędzie też płyty, ale płyty, zobaczcie, one są tylko tak poukładane. No właśnie to jest niedobrze, bo trzeba no, niestety klęknąć, żeby po nie sięgnąć. Ale warto. Warto, tak. ale to jest też zastosowana, powiem wam, taka technika przed złodziejami, bo gdzie nie pójdziesz, to są bardzo dobre płyty, ale nigdy nie wiadomo, gdzie są te najlepsze. Właśnie, tak, najlepiej w ogóle to zrobić tak, żeby właśnie Pink Floyda położyć na przykład. Tak widzieliśmy. Zeppelinę, tak właśnie, tam albo miałeś. Queena, to weźmie, bo to znam. Tak. Ale NS na przykład na Continental
metalu, który kosztuje $20,000, to już nie wiesz. No nie, bo on już ma Queen, ma Pink Floyd. Jeszcze tego Majsa by wziął. Dobra. Bo... Taśmę się przechowuje, w związku z tym no to taśma jest tak, albo ją trzeba przegrać, albo po prostu, albo ją przywinąć, albo coś, zawsze coś trzeba zrobić. Zawsze się coś straci. Zawsze się coś straci. Tam, czy się tam rozciągnie troszeczkę ta taśma. No w każdym razie zawsze coś tam jest, jakieś minimalne są, jakieś mankamenty. Natomiast kiedyś jest najbliżej, tak jak no tutaj nawet mamy przykład, kiedy oni nawet, żeby się nie demagnetyzować, po prostu brał taksówkę od razu, jeszcze świeżuchną taśmę brał i nacinał matrycę. Także coś w tym jest, prawda? I mi się wydaje, że tutaj fajnie jest te oryginały jednak śledzić, szukać, szperać. I tak jak ty jesteś bardzo dobrym przykładem, gdzieś tam szukać, najlepiej właśnie po jakichś takich okazjach. No tak, ja dzisiaj zanim przyjechałem do ciebie, to się przyznałem, że byłem już rano na targu Staroci grzebać w kartonach, szukać płyt i myślałem, że nie ucieszy cię ta informacja, powiedzieć, ile ja też pojeździłem po targach Staroci, jakie ja rzeczy znalazłem. Mówię, no całe szczęście. Nie, bo to jest tak, że widzisz, bardzo dużo jest ludzi nieświadomych. Nie? Tak, nadal jeszcze są tacy. Nadal jest bardzo dużo ludzi nieświadomych i podejrzewam, że... A poza tym z drugiej strony zobaczcie, no to też jest tak, że niektórzy nie mają miejsca. Też ja pamiętam, miałem taką kiedyś sytuację, że babka miała męża. Ten mąż zmarł. Ale był takim fanatykiem, że po prostu zbierał te płyty i po prostu wszędzie te płyty były. I ona nawet nie miała gdzie spać. Jak mąż zmarł, mówił, panie kochany, niech pan to wszystko zabierze, bo ja chcę spać. I z szacunku do płyt nie kładła się na płytach. Tak jest, tak. To było też bardzo ciekawe. Ale takie rzeczy się zdarzają. Natomiast mnie się wydaje, że to jest też bardzo ciekawe. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Powiem wam, że w Europie w ogóle muzyka klasyczna, ta poważna, nie jest w poważaniu. I to jest bardzo ciekawe, bardzo dziwne, bo o wiele większym poważaniu jest właśnie w Azji. Czy my weźmy Japonię, czy Koreę Południową, czy Tajwan, czy weźmiemy nawet Chiny w tej chwili. Tak. Ona jest o wiele większym poważaniu, aniżeli u nas. U nas jest na przykład bardzo dużo, zwróćcie uwagę, ilu jest u nas w tej chwili dealerów, jeżeli chodzi o rocka. Jest bardzo dużo. A pokażcie mi dealera, który się tylko specjalizuje w klasyce. Masz rację, zgadzam się z tobą. Tak samo ja na przykład dużą część mojej kolekcji zajmują soundtracki, szczególnie z Japonii zbieram, no bo te wkładki mnie bawią. Tak. I nie spotkałem się jeszcze z żadnym tak zwanym dealerem winylowym, który by się specjalizował tylko w muzyce filmowej, bo on by się nie utrzymał. Nie, to jest więc... raz, żeby się nie utrzymał, a po drugie, druga sprawa jest też taka, że ale tak naprawdę to nie ma tak bardzo dużo tytułów. Nawet nie masz, dealer nie miałby się na czym oprzeć tak naprawdę. Nie, ja to zauważyłem też po tych targach Staroci. Ale klasyki jest. Klasyki jest bardzo dużo płyt. Ja to mnie tak zauważam po tych targach Staroci, nawet tak jak dziś byłem. Żeby kupić polski tytuł, albo klasykę typu Pink Floyd, Zeppelini, tak? No to cena jest duża, jakość płyty żadna. Tak. A obok, i tak to samo dotyczy polskich dobrych płyt typu Nalepa, etc., można by wymieniać. A muzyka filmowa jeszcze gdzieś tam leży, jak to nie jest tytuł popularny, znany bardzo, bo wiadomo, kupuje się na kompozytora albo na reżysera, albo po jakiś sentyment, ale klasyki nadal leży bardzo dużo i to naprawdę w pięknych wydaniach, bo jednak to, co przyjeżdża do nas z zachodu, jako z tych wystawek, to bardzo często też są to kolekcje z dobrych domów niemieckich jednak, czy holenderskich, czy francuskich, czy belgijskich, holenderskich i można trafić naprawdę na super rzeczy, które absolutnie leżą niedotykane. Tak, i to jest My też nie mamy, i ciągle to Polacy jest, też nie czują muzyki poważnej. Jeśli chodzi... Ale cała Europa, to mnie martwi. To mnie martwi, że na przykład w Japonii tam jest 100 000 ludzi, którzy zbierają płyty winylowe z klasyki. No nawet proporcjonalnie wziąć, nie? Tam jest 100 milionów. No to przy 100 000 to jest, ile to jest procent? To jest tak 10%.
Jeżeli z miliona to jest 10%, nie? Tak. 100 000 ze 100 milionów to jest 1%, nie? Czyli 1%, jeżeli by wziąć u nas z 40 milionów, to musiałby być ile? 4000, nie? Tak. Jakoś. A ja nie widzę nawet 400. Nie? To jest ciekawe. No, u nas jest... My zupełnie mamy też inne poczucie estetyki, jeśli chodzi o muzykę. Znaczy nie, mamy dobre poczucie. Nie, inne dlatego... Wiesz, ja uważam, że my mamy bardzo dobre poczucie. Ale ja nie powiedziałem, że my mamy złe. Nie. Absolutnie. No. To nie jest moja myśl, tylko my mamy trochę inne, bo ja mam cały czas wrażenie, że jesteśmy jednak skażeni tym PRL-em. Że czegoś nie mieliśmy, a teraz mamy możliwość to posiadać. I tak jak kiedyś średnio Polaka było stać na, nie wiem, nawet niemieckie wydanie, czy holenderskie Pink Floyd, tak dziś to jest granica 200-300 zł. Okej, ten człowiek to posiada, kupi. I my chyba nadal cały czas gonimy za tym, co kiedyś nie mieliśmy. Nie, ja myślę, że to jest sprawa mediów. Media... Mnie się A wydaje, to jest drugi wątek, mnie uważam. się wydaje, że to jest sprawa mediów. Zobaczcie, przecież na Zachodzie jest tak samo. Tak samo tam klasyka po prostu jest, no w ogóle leży. Nie? Tam też to jest Znaczy, to, co nam media dają tą sieczkę dzisiaj muzyczną. Dokładnie, to jest ta sama sytuacja, że po prostu w tej chwili media one kreują jak gdyby gusta, prawda? No i dziś też YouTube. Niestety, no i YouTube. Tak. Nie? YouTube, TikTok, to jest wszystkie nowe media. I gdyby wyobraźcie sobie, że gdyby media tak naprawdę zaczęły kreować, naprawdę takie, wyobraźcie sobie, no ja tam patrzyłem na słuchalność. Słuchalność dwójki. Wiecie jaka jest słuchalność dwójki? 0,6%. To podobno... 0, to już nawet 1% nie ma. Wyobraźcie sobie? Na prawie 40-milionowy kraj. Na 40-milionowy kraj jest 0,3. A tam jest tylko muzyka klasyczna. Tak, i to jest stacja, która jest dostępna na długich, w internecie, ma aplikacje. I mało tego, ma tor analogowy jeszcze. Także to jest niesamowite. Ale to podobnie jest też z telewizją TVP Kultura, tak? Której wyniki oglądalności są, nie chwaląc się, mniejsze niż na przykład tu wyświetlenia na tym kanale. Tak jest. To jest bardzo przerażające, gdzie produkcja kosztuje krocie. Tak jest. Sztab ludzi zatrudnionych, czasami świetne produkcje, one później nawet są gdzieś wydawane czy na DVD. Tak jest, ale dokładnie nikt tego nie chce. I dlatego właśnie o to mi właśnie chodzi. Dlatego, że media po prostu oni nie promują. One nie promują szlachetnych idei, one nie promują szlachetnej muzyki, one nie promują w ogóle nic, co jest szlachetne. Zdarza się czasami taki przypadek zrobiony przez duże wytwórnie, które zaryzykują, i tak było w przypadku Vanessy May, czy jeszcze tam paru takich artystów, które łączyły klasykę, ale musi być ten popowa rozrywka, czyli ta kultura masowa, tak? No tak, tylko ale one to patrzą na to już marketingowo, tak? Tylko tak się zastanawiam, czy w przypadku Vanessy May nie było więcej kręcenia poziomem międzypośladkowym aniżeli muzyki. No, to odpowiedziałeś sobie sam, tak? Ale niestety tak jest, tak? Że wszystko się spłaszcza do masowości po prostu i do zarobienia, tak? Bo dzisiaj raczej mogę kogoś obrazić z dużych wytwórni, ale w dużych wytwórniach, uważam, nie pracują pasjonaci muzyki, tylko białe kołnierzyki, marketingowcy. Pasjonaci muzyki dla mnie to są małe wytwórnie, chociażby tak jak SP Records, Kameleon Records, tych polskich nawet, którzy kochają muzykę, potrafią wydać winyl i też zachowują pewną estetykę kulturową. No tak. To, co robią duże wytwórnie, no to umówmy się, tak? No to jest sprzedawanie nam po prostu najtańszego, najgorszego sortu produktu. Wiesz, czy najgorszego, to nie wiem, bo chyba mogą być masowego. Jeszcze gorsze. Mogą być jeszcze gorsze. Dobra, to nie są jeszcze najgorsze. Jeszcze mogą być gorsze. Ja widzę na przykład też taką przypadłość, gdzie cały czas Cepelini się sprzedają, nie wiem, Pink Floyd, cały czas są, wiesz, te reedycje, kombinowanie box z koszulką, box z kostką, byle po prostu to sprzedać. Już nawet ludzie nie kupują tego dla dźwięku, tylko dla chęci posiadania, bo już jest taka duża grupa odbiorców
fanów. Nie no, są kolekcjonerzy, Leży. którzy wszystko kupują Zbierają, po prostu. tak. Ja miałem takiego znajomego, który no, kolekcjonował Beatlesów, miał 30 000 samych Beatlesów. Znaczy no i dookoła tam. Jeszcze tam Hopkins, tam jeszcze jakieś inne, czyli Apple, to co na Apple się tam pokazywało i tak dalej. No ale to 30 000, słuchajcie. Wyobraźcie sobie, tam na przykład Abbey Road był w 150 różnych jakichś takich Wydań z różnych krajów. tak, różne. Ale mało tego, nawet w Anglii przecież ich było kilkanaście wydań, nie? Tak. Czy tam, wiesz, w Japonii tak samo było przecież kilkanaście wydań. I no, wszystko zbierać, no, no, nie wiem, jaki to ma sens. No, też nie wiem. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że no, ja mam trochę inne podejście. Wydaje mi się, że na przykład w klasyce, bo to ma sens na przykład w klasyce, jeżeli się Piątą Symfonię Beethovena zbiera w różnych wykonaniach, no bo to jest czasami bardzo różny tak. utwór. I to wtedy ja to rozumiem. Różny dyrygent, różna orkiestra. Tak, różna orkiestra. Sala też. Tak, różne tempo. Są te detale, które budują. Tak jest, różna narracja, różna, no bardzo różny koncept jak gdyby. I to ja w tym widzę sens. Natomiast no, tego samego utworu, jeżeli jest na przykład kilkaset, ja nie wiem, no wydań. Nie wiem. Ale to jest inna inszość. Ja uważam, że tak po prostu. Jeżeli ktoś to lubi, jeżeli ktoś to kocha, proszę bardzo. Uważam, że póki jest demokracja, słuchajcie, możemy robić to, co kochamy. To ja tak przyznam ci się, przyznam się, to ja tak zbieram pierwszą płytę Guns N' Roses w różnych wydaniach z różnych krajów, ale raczej z tych najbardziej egzotycznych. Tak. Ale różnią się te wydania, wiesz, dźwiękiem jednak się różnią. I czasami się różnią takimi detalami jak okładki, że są czy labele, na przykład są utwory po hiszpańsku. No tak. Ale też mam taką przypadłość, no. Dobrze, że oni nie mieli tam wydać 30 000. Bo na pewno bym tyle się nie zmieścił. Póki jesteś mikro, masz jeszcze przyszłość. Boję się, że to mnie zgubi. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się, Mietku, na poświęcenie tego niedzielnego przedpołudnia i krótkiego popołudnia. Dlatego, że jak zakładałem ten kanał, to ci się przyznam, moim takim jednym z celów i marzeń to było spotkać się z tobą. I pokazać widzom tą kolekcję. No, przesada. Nie, naprawdę. Ale ja również. Ja przede wszystkim chciałbym, żeby po pierwsze, żeby ludzie, którzy nas oglądają, przede wszystkim, żeby ta pasja była prawdziwą pasją, taką, no jakby to powiedzieć, nieudawaną. Żeby ona była taka autentyczna, a z drugiej strony, żeby ona też była świadoma, żeby ona się pomalutku, fajnie rozwijała w dobrym kierunku. I tego wam wszystkim, kochani, życzę. A ja oczywiście teraz muszę poprosić o subskrypcję, lajkowanie, udostępnianie tego materiału na różnych grupach. Pokazujcie dzieciom, wszystkim, żeby ta nasza kultura winylowa nie zaginęła. No i żeby jak najbardziej pokazać tą fantastyczną pasję Mietka. Tak jest. Wszystkiego Największa dobrego. kolekcja w Polsce. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Być może jeszcze się jakiś kolejny odcinek może wykręcimy. Znaczy, my to mówimy od razu z Maćkiem tak, bo za kamerą stoi nasz pijany operator. To jak już będę 1,5 Mietkiem. Dobra, jak będziesz 1,5 Mietkiem, może szybciej, bo za kamerą stoi pijany operator, bo wszyscy w komentarzach piszą, że on jest chyba pijany. Że on jest pijany, bo my lubimy ruch w obrazie, no tak, a to jest abstynent. Brawo. Bardzo dobrze. Do zobaczenia, trzymajcie się. Trzymajcie się. Dzięki. Bardzo dziękuję.